Zanim zaczęłam dogrywać głos do tego filmu, zastanowiłam się, o czym on tak właściwie jest. Wystarczył dosłownie moment na krótką refleksję i wyszło mi, że ten film jest o bólu fantomowym. Ból fantomowy to taki, który występuje w miejscu, które nie istnieje. Najczęściej dotyczy kończyn, a w moim przypadku dotyczy talentu. Jeżeli namaluję psa, to do końca nie wiadomo, czy to pies, koń, a może krowa. Nie powinnam w ogóle malować, bo wychodzi mi to delikatnie mówiąc średnio, ale od czasu do czasu mam ból fantomowy, czyli talent mnie męczy. Nie powinnam malować, bo mi nie wychodzi, a jednak bardzo się chce. I to jest film dla takich osób, które lubią malować, mimo że wychodzi im to delikatnie mówiąc średnio. Naoglądałam się troszkę tutoriali i dziewczyny pokazywały, jak łatwo i pięknie maluje się akwarelami. Akwarelek nie mam, ale postanowiłam, że popróbuję odtworzyć taki pomysł farbami akrylowymi. Jeśli pudełeczko na początku Wam się spodobało, talentu brakuje, ale chcecie popróbować razem ze mną, to zapraszam. Żeby wianek był w miarę równy, najpierw zaznaczyłam jego brzegi cyrklem, większe i mniejsze kółko, a potem tak mniej więcej te kółka wypełniłam mocno rozwodnioną farbą akrylową. Jak widzicie, to jest jasny zielony. A teraz potrzebny będzie bardzo cieniutki pędzelek. Jeżeli takiego nie macie, to trzeba wziąć taki jaki macie i wyciąć mu większość włosów. Do malowania gałązek potrzebna jest bardzo rozwodniona farba akrylowa. No i właściwie nie jedna, tylko minimum 2 albo 3, bo wtedy to wszystko będzie dużo ładniej wyglądało, jeżeli farby będą się ze sobą cały czas mieszały i te kolory gałązek będą różnorodne. Ja użyłam farb Stamperii o nazwie Allegro, to jest cała seria i farby są świetne do takiego malowania. Nie są gęste, a dodatkowo są znakomicie napigmentowane. Gałązki jak wyjdą, tak wyjdą, nie ma się co przejmować, bo za chwilę je zakryjemy listkami. Do malowania listków przydadzą się minimum 2 pędzle. Uwaga, ważny komunikat. Najładniej będzie praca wyglądała, gdy każdy listek będzie inny. Nie mają być perfekcyjne, nie należy się w ogóle starać. Jak wyjdą, tak wyjdą. I tak ich na końcu jest tak dużo, że nie wiadomo, który się udał, a który według nas wygląda tak sobie. Do malowania listków użyłam 2 pędzli. Pierwszy to mały skośny, czyli taki 6 mm, a drugi to zwykły taki okrągły z wiewiórki. Nie ma znaczenia, jakie pędzelki wybierzecie do malowania listków. Najważniejsze, żeby Wam się po prostu wygodnie listki malowało i tyle. Na dole listków maluję dużo, bardzo dużo, bo to będzie tło dla 3 największych różyczek. Najpierw listki suszę, a dopiero potem przystąpię do malowania różyczek. Wszystko podsuszyłam suszarką, w 5 minut było suche. Pierwszy etap malowania różyczek i prawdę mówiąc nie wiem, czy to było konieczne. Wymyśliłam tak, że najpierw namaluję tło pod róże, czyli namaluję takie placki różowe, a dopiero gdy wyschną w tym miejscu wykończę róże. Po co tak wymyśliłam? Bałam się, że spod różyczki będą mi prześwitywały listki. Zobaczcie, teraz je troszkę widać. Naprawdę niewiele, głównie na tej dolnej lewej różyczce widać, że listki prześwitują. Chyba tylko na niej, na pozostałej nie ma takich prześwitów, więc ostatecznie podsumowując ten zabieg chyba nie był konieczny. Ale jednak ma mały plus, pozwolił mi rozplanować w prosty sposób, gdzie będą kwiatki. Biały, różowy i czarny, tych kolorów użyję do malowania różyczek. Na początku zaczęłam malować je pędzelkiem, ale doszłam do wniosku, że nie najlepiej mi idzie. Za ładnie, za równo, więc pomyślałam, że użyję jak zwykle do malowania różyczek patyczków kosmetycznych. One się bardzo dobrze sprawdzają. I jeszcze jeden ważny komunikat. Trzeba dbać, żeby nam się farba między sobą nie za bardzo mieszała, a mówiąc szczerze, to prawie w ogóle. Z jednej strony patyczka nabieram białą, z drugiej różową, a na trzeciej jest taka mieszanka. I czym bardziej różyczka jest niedorobiona, czym mniej farba jest wymieszana, tym ona wygląda lepiej. Malowanie różyczek jest miłe, łatwe i bezstresowe. No i olbrzymi plus, to zawsze wychodzi. A jeżeli po skończeniu macie takie odczucie, że mogło być lepiej, to najlepiej idźcie to rozchodzić. Albo zróbcie zdjęcie i wyślijcie komuś znajomemu do oceny, bo jak wiadomo w stosunku do siebie jesteśmy najlepszymi krytykami.
A jak już ktoś nie wytrzyma, jak już nie da rady, to może jeszcze raz przemalować. Te różyczki są bardzo cierpliwe. Same plusy, ale jeden minus też się znajdzie. To długość schnięcia farby. Na różyczkach farba jest nałożona tak grubo, że to jest prawie projekt 3D i ona schnie 2 albo 3 godziny. Jeszcze to podsuszałam suszarką. A na koniec wszystko delikatnie pochlapałam, bo myślę, że takie delikatne kropeczki super pasują do tej pracy. Po długich przemyśleniach doszłam do wniosku, że na dole będzie szablon koronka i też nie mogłam się zdecydować, który, bo przed chwilą widzieliście 2 różne na filmie. Jak już człowiek wybierze szablon, to natychmiast trzeba wiedzieć, w jakim kolorze ma być ten dół. A pomysły miałam 2. Po pierwsze, żeby to był ciemny zielony, taki najciemniejszy, jaki występuje na listkach, lub brązowy. Wybrałam brązowy, bo w takim prostym malarstwie występuje zasada 3 kolorów. Znacie? Ona mówi, że 3 pasujące kolory wyglądają super, one się wszystkim podobają. 2 kolory to często troszkę za mało i praca wygląda zbyt skromnie, a 4 kolory czasami budują chaos kolorystyczny i praca wygląda na przeładowaną. A jak coś troszkę nie wyjdzie, tak jak tutaj, to nic nie szkodzi, trzeba wziąć białą farbę i zamalować tam, gdzie się pobrudziło na brązowo. Ostatnia decyzja na dziś, czym wykończyć wieczko. Ozdobną taśmą, grubym sznurkiem czy rafią. Wy już wiecie, że stanęło na sznurku. Dodam jeszcze moją ulubioną przywieszkę, handmade, troszkę ją podmaluję i praca gotowa. No i jak Wam się podoba moje powstałe w bólach fantomowych pudełko? Czy także Was czasem męczy talent, ale tak naprawdę go prawie nie macie, ale bardzo się chce coś namalować? Proszę, powiedzcie, że nie jestem sama w tym bólu. Jakby co, to zapraszam za tydzień na kolejny film. Mam nadzieję, że już będzie bardziej normalnie i moje bóle odejdą w niebyt. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.